Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem właśnie na LaGuardia, jednym z lotnisk Nowego Jorku, która jest bardzo unowocześniona i odnowiona po wielu latach remontów. W końcu tutaj dokańczają pracę. I takie standardy, powiem Wam, normalne jak na Europę, ale w Stanach jest to jedno z nowocześniejszych lotnisk w tym momencie. I w dzisiejszym odcinku Wam opowiem, ile kosztuje taki wyjazd do Nowego Jorku. Pokażę Wam przykłady hoteli, lotów, powiem Wam, ile na miejscu potrzeba pieniędzy, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to wygląda cenowo. I jest to też jedno z najczęściej zadawanych pytań przez Was, przez moich widzów, tutaj na kanale pod odcinkami czy na moim Instagramie. Także zapraszam serdecznie na ten odcinek. Ile kosztuje wyjazd do Nowego Jorku z LaGuardia? Polka w Ameryce. W czasie, kiedy będę pokazywała Wam to lotnisko LaGuardia, które nie wydaje się jakoś super nowoczesne, jeśli bierzemy pod uwagę to, jak wyglądają europejskie lotniska. Natomiast tutaj w Stanach to jest olbrzymie wydarzenie, że jakieś lotnisko w ogóle odremontowano i unowocześniono. Także pokażę Wam to lotnisko i w międzyczasie będę właśnie opowiadać o kosztach wyjazdu do Nowego Jorku. Przede wszystkim zajmijmy się hotelem. Weszłam na stronę Booking, napisałam między 5 a 10 lipca 5 nocy, 2 dorosłych. Najważniejsza rzecz, którą chcę Wam podkreślić, to, że mam 2 odcinki. Jeden o miejscach, które polecam na hotel i drugi o miejscach, których nie polecam na hotel. I wykorzystując tą informację, idę w mapę, żeby zobaczyć, jak wygląda kwestia hoteli na mapie Nowego Jorku. To są ceny za 2 osoby za 5 nocy. I teraz tak, unikałabym okolic tutaj Grand Central, ponieważ tutaj nie dość, że jest olbrzymi ruch i dużo turystów i mało na przykład sklepów czy tańszych jakichś restauracji, to 2, że tutaj mniej więcej w tym miejscu, w tej okolicy tutaj teraz przyjeżdżają imigranci i tam w starym hotelu Roosevelt zamieszkują, więc jest olbrzymia po prostu liczba imigrantów. A co w związku z tym? Dużo może być ludzi siedzących przy ulicy, żebrających, jakichś takich dziwnych sytuacji. Bardzo bym też unikała okolic Times Square. Ja wiem, co sobie wszyscy myślą. Bo Times Square to jest centrum, takie popularne. Aha, tylko że wyobraźcie sobie najbardziej kiczowate i popularne miejsce z największą ilością osób, turystów przeciskających się, więc nie dość, że nie da się kupić sobie spokojnie na przykład jedzenia w sklepie. 2, że zawsze musisz się przeciskać przez ludzi. 3, jest zawsze głośno. 4, jest bardzo dużo bezdomnych. 5, jest bardzo brudno. Nie polecam w ogóle tych okolic Times Square. Natomiast jak pójdziecie troszkę na północ, to już na przykład jest tutaj o wiele lepsza okolica na hotel. Też jest wystarczająco blisko. Macie tutaj stację metra. Czy to jest? Tak, to jest hotel, który z kolei moi turyści polecali. Mówili, że jest całkiem fajny. 5227 na 5 nocy na 2 osoby, czyli troszkę ponad 1000 za dobę i nawet widzicie, tu są polskie też komentarze. I moi klienci, turyści, których oprowadzałam, mówili mi, że bardzo fajne były warunki w tym hotelu. Jeśli kochasz filmy, kochasz Nowy Jork i wciąż jest Ci go mało, to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Mianowicie z Anią The Amerykanką napisałyśmy e-book Filmowy Nowy Jork. Zwiedzanie Nowego Jorku przez pryzmat filmów. Zabieramy Was w najważniejsze miejsca w Nowym Jorku, ale też pod takie perełki jak ta, czyli budynek przyjaciół. Link do naszego e-booka znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam serdecznie.
Natomiast, co trzeba podkreślić, to to, że branie śniadań w hotelach w Nowym Jorku nie ma specjalnie sensu, gdyż te śniadania są okropne. Umówmy się, są jajka z proszku de facto, wszystko popakowane w plastik, wszystko na słodko, rzadko są świeże owoce i warzywa. To jest inny rodzaj zupełnie śniadań niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Także jak są jakieś hotele, na które patrzycie, które nie mają śniadań, to prawdę mówiąc nie przejmowałabym się tym i brałabym coś takiego, bo jest pełno restauracji i knajpek typu diner, gdzie do $15–20 zjecie sobie spokojnie pyszne śniadanie z kawą. Dalej, prawdę mówiąc, ja bardzo lubię tą okolicę tutaj. Widzę, że nawet są jakieś tańsze opcje. La Quinta Wyndham. Tutaj też jakaś tańsza opcja. A to prosty powód jest taki, że tu jest blisko Central Parku. Możecie sobie wyjść na spacer. Też są stacje metra. Są piękne tutaj różne kamienice, sklepy, restauracje. Są muzea, jest właśnie dojście po jednej i po drugiej stronie macie park. To bym polecała. I jeszcze popularne, jeśli chodzi o hotele, w ogóle tutaj tej okolicy Chinatown, unikajcie jak ognia, to też nie jest przypadek, że tutaj jest taniej, bo jest straszny syf i bardzo głośno. Nie polecam zupełnie okolic Chinatown. Natomiast jeśli chodzi o okolice downtown, czyli okolice Wall Street, to de facto trochę was to może nie ogranicza, ale na pewno dojazd jest cięższy niż na przykład tutaj bardziej z północy koło Central Parku. Tu jesteście trochę bardziej wyizolowani i jest tak naprawdę nudna ta okolica, no bo co, macie wysokie budynki, macie banki, macie World Trade Center, trochę macie parku, ale zawsze jest to pełne turystów. Widoki będą lepsze w środkowym Manhattanie, bo więcej jest wysokich budynków tam niż tutaj. Ja osobiście nie chciałabym tutaj na przykład zamieszkać, jak już znam Nowy Jork i wiem, z czym to się je. Także widzicie, że takie mniej więcej są koszta tutaj na 5-dniowy pobyt. Liczyłabym tak średnio około 1000 zł za noc. Jeśli chodzi o takie warunki, no powiedzmy, no w porządku warunki, prawda? Można oczywiście taniej, można też drożej, natomiast jeśli szukacie takich średnich cenowo hoteli w miarę w porządku warunkach, to myślę, że tak na kilka miesięcy do przodu planując 1000 zł za noc za 2 osoby to jest taka standardowa cena. Widzę, że na Brooklynie są podobne ceny, z tym, że musicie pamiętać, że czasami można źle trafić na Brooklynie. Jak nie znacie Brooklynu, to można trafić na złą, nieciekawą okolicę z ciężkim dojazdem na Manhattan, a wszystkie główne atrakcje znajdują się właśnie na Manhattanie. Jeśli chodzi o jedzenie na Manhattanie, to mówi się, że jakby ktoś chciał jeść codziennie w innym miejscu, to przez 50 lat mógłby jeść codziennie w innym miejscu obiad i kolację. I tak średnio, tutaj akurat trafiłam na miejsce $50 do $100, ale też można właśnie, tu też $50 do $100 za osobę. Można właśnie przejść sobie w Google Maps, przeszukać okolice, jeśli chodzi o restauracje i klikając można zobaczyć mniej więcej jakie są ceny. Tutaj są zaznaczone 2 znaki dolarów, chyba do 4 dochodzi, tutaj 50, 100. Generalnie ceny są takie między 25 a
$40 za osobę za posiłek. Natomiast da się też oczywiście zjeść w granicach $10–15 za osobę. I jeśli chodzi o takie ceny tańsze, to co polecam Wam szukać, to dinerownie, po drugie pizza na kawałki. Dużo osób też wiem je fast foody, to fast foody też są tanie. Polecam też Whole Foods jako sklep, w którym można nałożyć sobie bufet. Z bufetu można nałożyć sobie jedzenie i zjeść tyle, na ile ma się ochotę. Tą restaurację bardzo lubię. Napisane jest między 30 a 50. Natomiast myślę, że tak w 35 spokojnie można się zmieścić z bardzo dobrym jedzeniem. Można też sobie wyświetlić menu, zobaczyć jakie są te ceny. Pamiętajcie, że wszystkie te ceny są podawane bez podatku. I ja tak sobie zawsze w głowie doliczam mniej więcej 10%. Czyli jeśli tutaj na przykład jest stek za $31, to de facto ja liczę sobie mniej więcej 35 plus 18% napiwków. Posłuchajcie, wszędzie teraz są napiwki dosyć wysokie, właśnie około 18–20%, niestety. Także musicie też brać to pod uwagę, że nawet jak jesteście w grupce takiej 4–5 osobowej, to często doliczą Wam taki napiwek automatycznie do Waszego rachunku, jeśli pojawiacie się w większej grupie. To jest też znane miejsce, Brooklyn Diner. Właśnie takie miejsca z prostszym, bardziej tłustym jedzeniem, typu właśnie pizza na kawałki czy dinery, to będzie tańsze. Natomiast tutaj chociażby przy Bryant Parku jest Whole Foods. Teraz mi nie zaznacza, bo mam na restaurację, ale zobaczcie, tu jest Whole Foods. I są tutaj 3 znaki dolarów, bo to jest drogi sklep, ale widzicie tutaj to wideo, pokazują, że za $14 można nabrać sobie funta jedzenia i sobie po prostu chodzicie i nakładacie. Jak tutaj nakładam sobie nawet największe porcje, jakie myślę, że jestem w stanie zjeść, to i tak nigdy nie płacę więcej niż $20. Także polecam też Whole Foods, jest w całym mieście. Co kilka ulic mamy takie Whole Foods właśnie z bufetem. Oprócz jedzenia i noclegów, to oczywiście trzeba brać pod uwagę transport i rozrywkę. Jeśli chodzi o transport, to za tydzień jazdy bez ograniczeń zapłacicie $35, co uważam nie jest najgorszą ceną, jak na ilość razy, kiedy będziecie używać metro, żeby się przemieszczać, bo Nowy Jork jest bardzo rozległy i żeby dotrzeć do wielu miejsc, będziecie potrzebowali usiąść sobie w takim metrze, przejechać się, często nawet z przesiadką. Będzie to na pewno przygoda. Mam też odcinek o metrze, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć odnośnie nowojorskiego metra, także zapraszam, odsyłam tam. Jeszcze oczywiście jest rozrywka. Jeśli chodzi o tarasy widokowe, to jest ich 5. Miałam na ten temat odcinek i ceny są mniej więcej między 40 a $55 za osobę. Jeśli chodzi natomiast o muzea, to z takich najważniejszych to na pewno Muzeum World Trade Center, Muzeum MoMA, Met, Guggenheim, Historii Naturalnej i Intrepid. I ceny tych muzeów są mniej więcej od 20 do $35 za osobę i polecam sobie odwiedzać muzea, kiedy wiadomo, że na przykład w ten dzień będzie padać, żeby nie tracić ładnej pogody na siedzenie w muzeum, tylko wykorzystanie właśnie jakiegoś deszczowego dnia na zwiedzenie sobie takiego muzeum. Sprawdzę jeszcze teraz bilety lotnicze, żeby wziąć pod uwagę wszystko. Sprawdzam zawsze na Skyscannerze, od razu dam 2 dorosłych. Bardzo lubię
Skyscanner z Polski do Nowego Jorku i najtaniej jest z Warszawy $758. Niby jest taniej, bo $738, natomiast trzeba się zmienić tutaj na lotnisku w Londynie i najgorszy jest chyba ten czas podróży, no bo tutaj jest niby mało, bo 15 godzin, ale musisz się zmienić na lotnisku. Później jest 18 powrót. Tutaj z kolei kolejne z tureckimi liniami to 19-20 godzin, a zobaczmy najlepsze. Ja lubię najlepsze, bo są szybkie te podróże. No to 919 powiedzmy dolarów, razem z jakimiś później opłatami, z walizką liczyłabym $1000. Czyli tak, podsumowując, hotele dla 2 osób na 5 dni, pamiętajcie, na kilka miesięcy do przodu. Nie za miesiąc, nie za 2 miesiące, na kilka miesięcy do przodu taką wyprawę najlepiej planować. No to hotel dla 2 osób, powiedziałabym bezpiecznie, żeby licząc to 6000 zł, 8000 za loty, do tego jedzenie dziennie powiedziałabym, przeznaczałabym $60 za osobę razy 5 dni, czyli $600, czyli 2500 zł. No i rozrywki. Pytanie, ile chcecie zobaczyć tych atrakcji? Ja bym powiedziała, że ze 2, może wejdziecie na jeden taras widokowy i zobaczycie jedno muzeum. To liczyłabym tak mniej więcej $80 od osoby, czyli kolejne $160. No i przejazdy $70 za 2 osoby, czyli razem $230. Policzmy 250, czyli 1000 zł dodatkowy na to bym wrzuciła. I myślę, że w takiej cenie racjonalnie można sobie zaplanować wyjazd, plus oczywiście dodatkowe pieniądze na jakieś dodatkowe wydatki, jakaś kawa, jakiś ciuszek, jakaś pamiątka, czy to magnesy, czy czapeczka, czy koszulka, jakiś shopping może. Także z takimi kosztami wiąże się wyjazd do Nowego Jorku. Pamiętajcie, że jest to jedno z najdroższych miast na świecie i po prostu jak tutaj przyjeżdżacie, musicie być na to i psychicznie, mentalnie, ale też właśnie finansowo gotowi. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że trochę Wam przybliżyłam te realia istnienia, funkcjonowania w Nowym Jorku, ile to wszystko kosztuje. Dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Na razie, pa!